ostatni dzień naszej podróży po Islandii. Mieliśmy jechać do Kirkjufell i będziemy, ale po wizycie w Tourist Information Center trochę zmieniliśmy nasze plany, bo chcemy objechać cały półwysep. I teraz mówię cicho, dlatego że jesteśmy formalnie w strefie ciszy. Kasia jest w bliskim kontakcie z naturą. Tam się wylogują foki. Miejsce nazywa się Íþróttunga i to jest na tym samym półwyspie, na którym jest słynna góra Kirkjufell. Po drodze widzieliśmy już w oddali lodowiec i chcemy go objechać. Droga obok lodowca jest zamknięta dzisiaj ze względu na to, że jest bardzo oblodzona. W związku z powyższym niestety musimy wybrać trochę dłuższą drogę, ale dzięki temu mam nadzieję, że zobaczymy trochę więcej. No i cisza, bo jesteśmy formalnie w strefie ciszy. Wszędzie w Islandii można spotkać, że Islandczycy są bardzo, że tak powiem, pozytywnie nastawieni do turystów, wierzą w ludzi, w uczciwość i na przykład tutaj w Íþróttunga nie ma nikogo, kto pilnuje parking. Tu jest znak parkingu i kod QR. I prośba, możecie sobie spacerować, możecie sobie chodzić, ale zeskanujcie ten kod i zapłaćcie za parking online. Więc opłata za taki parking wynosi 500 koron, więc oczywiście jak zwykle na Islandii nie jest to tanio, no ale, że tak powiem, uczciwość nakazuje, żeby wejść i zapłacić. Kolejny przystanek na trasie to Buda, słynne miejsce, znane tylko z tego właśnie, że mamy tutaj dosłownie na odludziu czarny kościół wśród gór i obok jest czarna plaża, tylko nie wiem, czy się na nią wybierzemy, dlatego że droga jest cała oblodzona, nie mamy ze sobą raczków, w związku z powyższym trochę spacer byłby wręcz niemożliwy. Zobaczymy, jak się uda, zobaczcie, jak wygląda czarna plaża tutaj w tym miejscu. Jeżeli nie, sorry, my też będziemy żałować, że tam nie dotrzemy.
4 minuty drogi od Czarnego Kościoła, oczywiście samochodem, nie pieszo, mamy wodospad Bjarnarfoss. O, tutaj go widać. Na pewno latem musi wyglądać no wręcz spektakularnie, bo woda spływa z samego szczytu skały. Teraz widać, że jest zamarznięty, no ale również pokażę Wam kilka ujęć, będąc bardzo ostrożnym, bo wierzcie mi, tu naokoło jest lodowisko. Dobrze, że nasz samochód ma opony z kolcami, bo byśmy po prostu w ogóle nie byli w stanie nawet tutaj dojechać. Na Islandii pogoda zmienia się dosyć szybko. Chcieliśmy odwiedzić wodospad Sfudufoss, ale niestety w tej chwili zrobiło się po pierwsze, mamy małą śnieżycę i dojście tam byłoby trochę mało przyjemne, podejrzewam, i trudne. Natomiast ważniejsze dla nas jest to, że chcemy jeszcze dojechać do Kirkjufell, no i żeby cokolwiek zobaczyć, bo ta śnieżyca widzę, że idzie właśnie od zachodu w kierunku wschodnim, więc mam nadzieję, że zdążymy. No i po całym dniu podróży, zgodnie z planem, na koniec dnia udało nam się dotrzeć do Kirkjufell. Tak, jest dwóch wodospadów. Mamy dwa wodospady. Słychać je chyba wyraźnie. No i z drugiej strony słynna góra, która była tłem również dla wielu hollywoodzkich produkcji. Więc za chwileczkę pokażemy troszeczkę więcej. Niestety dronem tutaj nikt nie polata, nie wolno, jak zresztą w większości miejsc. I uwaga, zimą jak się tu wybieracie, koniecznie raczki, bo nawet wszystko jest tak oblodzone masakrycznie, że po prostu no, myśmy prawie na czworakach chodzili. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, parking, tak jak już dzisiaj raz spotkaliśmy, tylko tu są kamery, także jeżeli ktoś nie zapłaci, to może się potem zdziwić, że przyjdzie na przykład obciążenie na kartę z wypożyczalni, bo oni dostaną jako pierwsi, a potem od Was ściągną sobie tą opłatę parkingową. Także trzeba sobie po prostu podejść i zeskanować kod QR i zapłacić online. Dokładnie. No a my już idziemy na parking i wygląda to tak. Jeszcze jedna informacja na koniec. Nie dajcie się zmylić, ponieważ wszyscy schodzą do tego pierwszego wodospadu,
I dopiero jak zobaczyli, że my schodzimy jeszcze niżej i robimy zdjęcia, to nagle koło nas pojawił się tłum, a zwykle całe towarzystwo schodziło do pierwszego wodospadu i nie schodziło niżej. Z dołu, jeżeli chcecie zobaczyć cały wodospad, to trzeba iść na sam dół. No a teraz co? Jesteśmy już na parkingu i tak jak mówiłem, o, tak to wygląda. Jeszcze raz pod Kirkjufell, ale już od innej strony. Ta góra jest najczęściej fotografowana właśnie od strony wodospadów i dlatego mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to jest półwysep, który wychodzi w Atlantyk i na środku tego półwyspu wznosi się góra Kirkjufell. Góra była nazywana dawniej górą kościelną, dlatego że jej kształt od tej strony przypominał właśnie dużą świątynię, natomiast dawni duńscy żeglarze nazywali ją górą cukru. Ciekawe jest to, że to nie jest wytwór wulkaniczny, natomiast jest to wytwór pochodzący z epoki lodowcowej i tworzył się warstwami od dołu. W dolnych warstwach można nawet znaleźć ślady organizmów żyjących w tych zamierzchłych czasach w epoce lodowcowej.